renifery. Już z powrotem na Red Barn Arena, do tego muzyczka. Też ładnie lecą. Nie to, że ja jestem taki mądry. Jest stacja Circle K. Absolutnie to odwołuję, ponieważ... Cześć, ponownie z lotniska w Krakowie, ale tym razem zabieram Was na północ. I już właśnie wylądowałem na lotnisku w Sztokholmie. Idę odebrać auto i przede mną jakieś 7 godzin jazdy. Ja już właśnie w drodze ze Sztokholma, dokładnie z lotniska Arlanda, które jest oddalone od Sztokholmu około 40 km. I takiego tipa mogę Wam na wstępie sprzedać. Gdybyście wynajmowali samochód na lotnisku Arlanda, zaraz po przylocie lub wcześniej dokonali rezerwacji, to pamiętajcie, że po wyjściu z lotniska na przylotach skręcić od razu w prawo, pójść tam, gdzie jest 4. terminal i stamtąd odjeżdża długi, żółty autobus o symbolu, numerze P2 i on jedzie tam, gdzie są zlokalizowane wszystkie wypożyczalnie samochodów. Wydaje mi się, nawet jestem pewien, że to jest dalej teren lotniska, ponieważ ten autobus jest bezpłatny, no ale trzeba nim jakieś 10-15 minut pojechać. Ale to gdybyście wynajmowali samochód. A ja jadę już wysoko na północ Szwecji, do miejscowości Umea, gdzie w okolicy będzie odbywał się rajd Szwecji, czyli druga runda kalendarza WRC 2025. A w samym mieście Umea jest zlokalizowana baza rajdu, jest także park serwisowy, no i będzie tam dzisiaj pierwszy nocny odcinek specjalny, na szczęście w mieście. Mówię na szczęście, ponieważ nie będzie takich przygód i niespodzianek jak w przypadku rajdu Monte Carlo, kiedy te drogi dojazdowe na 2 pierwsze odcinki były pozamykane już w promieniu około 5 km. Tutaj jedyne, czego się obawiam, to to, że no, jak przyjadę tam na godzinę około 19, z tego co mi pokazuje nawigacja, a jeszcze na pewno jakąś przerwę zrobię, to na Red Barn Arena, tam gdzie kończy się ten nocny odcinek, jest też hopa, z której czołowi zawodnicy mogą i pewnie grubo polecą, no i będzie można tam zrobić naprawdę fajne, dobre, efektowne zdjęcia. No ale ta impreza, mówię impreza, ponieważ tam z tego co pamiętam to chyba już o 16 się zaczyna, jakieś będą tam koncerty, grille, gry i zabawy, więc będą tam tłumy ludzi. Więc jak ja tam przyjadę o 19, a jeszcze muszę odebrać swój karnet z biura rajdu, biuro jest wprawdzie zlokalizowane tuż przy arenie, no ale też trochę czasu będę musiał na to poświęcić, no to zakładam, że ten dzień dzisiaj, wieczór nie będzie dla mnie udany. Na szczęście jutro jest powtórka, no i będę tam odpowiednio wcześniej, żeby już zrobić dobre zdjęcia, no a wcześniej zająć dobrą miejscówkę. To co, parę słów może o samym rajdzie Szwecji, ponieważ to jest bardzo ciekawa historia rajdu, która na przestrzeni lat no, mocno ewoluowała, ale wiecie co, bo widzę, że jest stacja za 2 km, a ja bym się zatrzymał, kupił jakąś wodę, więc widzimy się za chwilę. I już z powrotem i proszę bardzo, jest nawet ze mną szwedzka woda Ramlusa czy Ramlosa, nie wiem jak to się poprawnie wymawia, w każdym razie jest ona original, jest gazowana, jest lekko schłodzona, więc jest idealna na dalszą podróż. No przede mną jeszcze 3 godziny jazdy, więc woda na pewno się przyda. I tak, o rajdzie Szwecji parę słów wypadałoby powiedzieć, ponieważ tak jak przed chwilą wspomniałem, rajd Szwecji mocno ewoluował na przestrzeni lat pod wieloma względami. Czy to jeśli chodzi o długość trasy, czy to jeśli chodzi o ilość dni, w których ten rajd się odbywał, czy odbywa teraz, miejsce rajdu, pory roku, ponieważ rajd Szwecji nie zawsze odbywał się zimą, o czym za chwilę powiem, no a także nazwa rajdu. Pierwszy rajd Szwecji, jeszcze nie WRC, odbył się w 1950 roku i wówczas to był rajd do północnego słońca. I ta nazwa, słuchajcie, to nie jest przypadek, ponieważ trasa biegła, to była tylko jedna trasa do przejechania dla kierowców, ale jakże długa trasa i jakże wymagająca. Biegła ona od Göteborga, czyli od południa Szwecji, wysoko na północ, do miejscowości Kiruna, to jest jeszcze wyżej niż tam, gdzie ja jadę teraz. Obecnie ten dystans wynosi około 1600 km. Tutaj albo tutaj powinno pojawić się zdjęcie, żebyście mogli zobaczyć, jak ta trasa obecnie przebiega. Więc był to na pewno mega wyczyn dla kierowców, tym bardziej, że drogi no na pewno nie wyglądały tak jak obecnie. No i co ciekawe, ten rajd odbywał się nie zimą, a właśnie latem. Tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszy rajd Szwecji WRC, to on odbył się w 1973 roku i jeśli ktoś dobrze uważał, słuchał,
na filmie o Monte Carlo, to pamięta, że w 1973 roku była inauguracja rajdowych Mistrzostw Świata. I od tamtego momentu rajd Szwecji jest regularnie co roku w kalendarzu WRC. I taka ciekawostka, w roku 2014 w rajdzie Szwecji brało udział aż 4 polskich kierowców. Jednym z nich był nawet Robert Kubica. Jeśli ktoś nie kojarzy Roberta Kubicy, a może, ponieważ nie każdy się interesuje motorsportem, Robert Kubica to były kierowca Formuły 1, wówczas zajął 23 miejsce, a najlepszy z polskich kierowców to był Michał Sołowow, który wówczas zajął 17 miejsce. I Michał Sołowow pojedzie także w tegorocznym rajdzie Szwecji wraz ze swoim pilotem Maciejem Baranem. Polecą po rajdzie Szwecji Toyotą GR Yaris w klasie Rally 2, czyli nie tej najwyższej. Ale będzie jeszcze druga polska załoga, to jest Jarosław Kołtun i jego pilot Ireneusz Pleskot. Oni z kolei pojadą Skodą Fabią RS, również w klasie Rally 2, także trzymamy kciuki za nasze polskie dwie załogi. A kto wygra rajd Szwecji w tym roku? Obstawiam, i to nie tylko ja, że będzie to któryś z Finów. Natomiast ja obstawiam, że to będzie Kalle Rovanperä, ponieważ to jest, jak to mówi młodzież, kot. On wymiata po takich trasach, to on tutaj się czuje jak ryba w wodzie, naprawdę. Natomiast jest jeszcze jeden taki dobry zawodnik z tej samej drużyny, czyli z Toyota Gazoo Racing, i to jest mój faworyt na ten sezon, trzymam za niego kciuki. Japończyk Takamoto Katsuta i też lubi rajd Szwecji, dobrze się tutaj czuje, dobrze się czuje na tych trasach, więc no zobaczymy, walka może być zacięta. Jutro wszystko się okaże, bo dzisiaj to bardziej taka pokazówka. Póki co zapraszam Was na wspólną podróż po prostu wzdłuż Zatoki Botnickiej, chociaż tak jak jadę, to widoków nie ma takich jak we Francji, no ale coś tam Wam pokażę. A za niedługi czas zatrzymam się też na jakiejś stacji, ponieważ no, wypiłbym sobie drugą kawkę. Pamiętajcie, ale Wy o tym wiecie, że w trakcie takiej długiej podróży warto jedną, czy właśnie te dwie przerwy sobie zrobić, żeby tak się po prostu przewietrzyć, czy coś zjeść, napić kawy, no to jest wskazane. Także do zobaczenia na stacji, zobaczymy ile w Szwecji na stacji benzynowej kosztuje kawa. Ok, jest stacja Circle K. Idziemy zobaczyć, ile kosztuje kawa. I mamy taka kawusia czarna na stacji Circle K, 30 koron szwedzkich, czyli 11 zł. Normalna cena. Ok, ja już dojechałem do Umea. Byłem w biurze, odebrałem swoją przepustkę. Czekajcie. Aha, tędy. No idę na Red Barn Arena, ale coś mi się wydaje, że tylko after party nas tam czeka, no ale zobaczymy, bo widziałem, że już pierwsi zawodnicy zjeżdżali, więc no trzeba pójść zobaczyć. No i tam właśnie znajduje się ta chopa, o której Wam mówiłem wcześniej, jak jechaliśmy, natomiast Rally 1 już pojechali, teraz jadą zawodnicy Rally 2, no zobaczymy. No i jak widać w Rally 2 też ładnie lecą. Pontus Tideman och de har inlett Rally Sweden. Powiem Wam, że tutaj zima pełną parą. I ja już w mojej bazie noclegowej, także na dzisiaj to by było tyle. Długi dzień, długa podróż od godziny 4 na nogach, także szybki sen i widzimy się już za chwilę. Dzień dobry, dokładnie jest godzina 4:50 i to są właśnie rajdy. Tutaj nie ma miękkiej gry. Trzeba wstawać o godzinie 4, 5, jeśli chce się zobaczyć jak najwięcej. Czasem ostatniego dnia można pospać trochę dłużej, do godziny 6, chociaż wiem, że nawet godzina 6 dla niektórych to jest godzina abstrakcyjna do wstawania. No ja akurat nie mam z tym problemu, bo praktycznie każdego dnia wstaję o godzinie 6, oprócz weekendu, wtedy sobie pośpię gdzieś do godziny 8, 9. Zwyczajnie szkoda mi dnia. Także dzisiaj będzie też długi i ciekawy dzień, ponieważ pokażę Wam, jak się dociera na strefę kibica tutaj podczas rajdu Szwecji. I od razu ostrzegam, niektórych może to
zniechęcić, aczkolwiek mam nadzieję, że tak nie będzie. Natomiast Szwecja jest też bardzo ciekawa pod tym względem, ponieważ tylko tutaj na strefę kibica, nie na wszystkie, ale na większość, można dotrzeć takim sposobem, jakim nie dotrzemy na strefę kibica podczas żadnego innego rajdu. Także, no i mam nadzieję, że dokładnie pokażę Wam, o co chodzi. Także idę się szybko ogarnąć i lecimy. Okej, jeszcze szybko pokażę Wam na mapie, jak to wygląda. Dzisiaj mamy piątek. Pierwszy OS to jest OS drugi, o 9:18 ruszają, a my sobie polecimy najpierw o tutaj, o punkt trzeci. I to jest 2 godziny jazdy od miejsca, w którym się zatrzymałem, także lecimy. No tutaj słuchajcie, to jest zima na całego, naprawdę. -10 pokazuje, więc bez kalesonów to nawet bym nie wyszedł, tyle Wam powiem. Zobaczcie, ile tutaj jest śniegu. To jest prawdziwa zima. W końcu przychodzi też czas na tankowanie i zobaczcie na to, jaka to jest stacja. No rewelacja. Generalnie gdybym miał diesla, no to byłaby lipa, ale na szczęście mam benzynę, więc tankujemy. I dzień dobry raz jeszcze, w końcu już jest widno i od razu powiem, że tankowanie w Szwecji do najtańszych nie należy, 6,80, 6,90 za litr 95, więc no trochę drożej niż w Polsce. 6 minut do punktu trzeciego na drugim OS-ie, do tego, który Wam pokazywałem rano i już właśnie zaparkowałem na strefie kibica, tutaj się zostawia auto i stąd jeszcze kawałek z buta trzeba pójść, no niestety, to są właśnie rajdy. Dobra, ruszamy. No i pomimo tej minusowej temperatury, to naprawdę aura jest bardzo przyjemna, iście zimowa sceneria. I tak wygląda właśnie strefa kibica. Każdy musi sobie znaleźć swoją miejscówkę. Ja akurat dzisiaj będę tutaj. Stamtąd będą lecieć, także też fajne zdjęcia będzie można porobić. No i parę nagrań. Do tego muzyczka. I pamiętacie, co Wam rano mówiłem? To jest właśnie to. Strefa kibiców dla skuterów. Tutaj, na rajdzie Szwecji, nie na wszystkie strefy, ale na większość można dojechać właśnie skuterami śnieżnymi. No takie rzeczy tylko w Szwecji. Pamiętacie ten patent rękawiczki na sznurku? Ja akurat z tego korzystam, szczególnie przy fotografowaniu. O, tutaj jakaś wymiana koła. Przy fotografowaniu sprawdza się, bo nie muszę rękawiczek chować gdzieś tam po kieszeniach kurtki czy spodni, tylko mam na sznureczku, pyk. O kurde, stąd wyjeżdżają chyba. No. I się nie zgubią rękawiczki. Ja właśnie opuszczam OS drugi, omijam OS trzeci i jadę prosto na OS czwarty, a póki co popatrzcie proszę, jak pięknie Szwecja wygląda zimą. Naprawdę, jest tutaj przeuroczo. Tam jadą na skuterach na strefę. Ok, i ja już opuszczam OS 4, jadę od razu na OS 6, czyli ten, który rano był trzecim OS-em. Ja wiem, to jest trochę zawikłane, ale kiedyś tu tłumaczyłem przy okazji filmu o rajdzie Śląska, że zawodnicy przejeżdżają jeden OS 2 razy. Rano i po południu. A w międzyczasie jest właśnie park serwisowy, na który miałem jechać, no ale nie pojadę, bo zwyczajnie się nie wyrobię. Nim bym dojechał do Umea, to czołowi zawodnicy by już wyjeżdżali, no a ja bym ich na pewno nie dogonił
no i tym samym bym nie zrobił zdjęć właśnie czołówce, czyli Rail 1. Więc od razu jadę na OS 6, ale przez to będę miał trochę więcej czasu, więc jakaś kawka po drodze i odwołuję to, co powiedziałem rano, że rajd Szwecji pod kątem właśnie docierania na strefy kibica mógłby kogoś zniechęcić do tego, aby tu przyjechać. Absolutnie to odwołuję, ponieważ jestem mega pozytywnie zaskoczony organizacją rajdu Szwecji. Tutaj wszystko jest dopięte na ostatni guzik, naprawdę. Począwszy od tych oznaczeń, OS-ów, a także tych stref kibica, druga, trzecia, czwarta, piąta, to jest tak czytelne, że tutaj się nie da pobłądzić. Od razu wiemy, gdzie trzeba skręcić i gdzie się zatrzymać. Komunikacja pomiędzy tymi marszalami świetna, po angielsku rozmawiają, chętnie wytłumaczą, jeżeli masz jakieś pytania, no w ogóle, nie mam żadnych tutaj zastrzeżeń, serio. I jeszcze miejsca parkingowe. Bardzo dużo, każdy znajdzie miejsce dla siebie, jest kilka stref parkingowych, więc nie ma żadnego problemu i od miejsca, gdzie zaparkujemy, dosłownie 10 minut i jesteśmy już w strefie kibica, także rewelacja, naprawdę. Jakbym w przyszłym roku miał na przykład wybierać pomiędzy rajdem Monte Carlo a rajdem Szwecji, to chyba bym wybrał rajd Szwecji. Ok, jeszcze chwila do rozpoczęcia ostatniego OS-u, po którym już pojadę prosto do Umea na Red Barn Arena, czyli tam, gdzie wczoraj był sprint, no i dzisiaj jest powtórka, no ale wczoraj, tak jak widzieliście, trafiłem już tylko na zawodników Rally 2, a dzisiaj będę chciał sfotografować i trochę ponagrywać czołówkę, więc specjalnie pojadę wcześniej, żeby sobie jakąś tam dobrą miejscówkę znaleźć. A w międzyczasie mogę Wam powiedzieć o tym, jaki miły personel mam w tym pensjonacie, w którym się zatrzymałem, ponieważ napisałem do nich 2 czy 3 dni przed przyjazdem tutaj, czy byłaby opcja, żeby mi zrobili jakieś śniadanie, czy kanapki, ponieważ śniadanie mam wliczone w cenę, no ale wiadomo, że abstrakcją by było, żeby ktoś rano, nie wiem, o 4 wstawał i dla jednej osoby robił śniadanie, bo akurat przyjechał na rajd i będzie rano wyjeżdżał. Ale w każdym razie odpisali, że nie będzie problemu, natomiast mało tego, jak wczoraj przyjechałem tak już po 22, to się zapytali po pierwsze, ile tych kanapek bym chciał, czy 2, czy 3, czy może 5 nawet. Powiedziałem, spoko, 2 wystarczą. No i z czym bym chciał, czy szynka, ser, jakie warzywa lubię, to powiedziałem, kurczę, z czym zrobicie, z tym zjem, na pewno będą pyszne. No i faktycznie, jak dzisiaj rano je odebrałem, to były bardzo konkretne, bardzo smaczne kanapki, więc pamiętajcie, komunikacja kluczem do sukcesu. Tak jest. I jeszcze wczoraj rozmawiałem z takim panem, nie wiem, taki dozorca, opiekun tego pensjonatu i powiedział, żebym uważał rano, jak będę wyjeżdżał, bo to miejsce, w którym się zatrzymałem, to już jest za Umea, to już jest na takim trochę odludziu, w takim, to jest taka wioska w lesie położona i to już jest obszar Laponii. No i generalnie, że to jest obszar Laponii, to wiem. O Laponii parę słów powiem jutro albo w sobotę, jak się będę kręcił po mieście. Natomiast powiedział mi, że właśnie mogę trafić na renifera albo nawet na stado reniferów. Przyciąga je sól, która jest na ulicy. Bardzo dużo tutaj jest soli i one tą sól po prostu lubią. Jakoś tą sól konsumują. No i generalnie renifery w ogóle nie reagują, czy to na klakson, czy na błyskanie światłami. Mają totalnie wywalone, więc jak się podjedzie do takiego renifera, to albo jeżeli będzie sam, no to ostrożnie trzeba go wyminąć, no jeżeli będzie ich więcej i będą na całej szerokości drogi, to trzeba będzie spokojnie poczekać, aż odejdą. Więc taka sytuacja może się tutaj na lokalnych drogach przytrafić. No i właśnie takim spacerkiem, w takich urokliwych okolicznościach przyrody docieramy sobie na strefę kibica. 10 minut piechotką. No idealnie. Patrzcie na to, renifery. Trzeba uważać.
I dzień dobry, w drugi dzień rajdu, przerwa między OS-ami na kawkę właśnie i przy okazji powiem, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o klasyfikację po dniu wczorajszym, ponieważ no, na ten moment przewidywania się nie sprawdzają i na pierwszym miejscu jest Walijczyk, Elfyn Evans z teamu Toyota Gazoo Racing, na drugim miejscu jest Takamoto Katsuta, no ale to tak jak wspominałem, on lubi Szwecję, lubi ten rajd, dobrze się czuje na tych drogach, no i sobie radzi, walczy. Na trzecim miejscu jest Ott Tanak z teamu Hyundai, no i tak wygląda pierwsza trójka. Natomiast jeżeli chodzi o Kalego Rovanperę, to on jest dopiero na szóstym miejscu. Przypomnę, on też jest z teamu Toyota Gazoo Racing. No i na siódmym miejscu drugi Fin Sami Pajari, również z teamu Toyota Gazoo Racing. Więc tak to wygląda na ten moment. A jeżeli chodzi o nasze dwie polskie załogi, to Jarosław Kołtun po dniu wczorajszym jest na 11 miejscu, a Michał Sołowow na 14. No ale zobaczymy. Walka jeszcze dzisiaj i jutro, także dużo może się wydarzyć. I dzień dobry już w ostatni dzień rajdu. Dzisiaj jeszcze 2 odcinki specjalne, natomiast ja na ten pierwszy już nie pojechałem, ponieważ wczoraj zrobiłem sporo dobrych zdjęć, miałem fajne miejscówki i dzisiaj pojadę tylko na ten ostatni, który jest tutaj w mieście Umea oraz na ceremonię zakończenia rajdu. I po wczorajszym dniu za wiele się nie zmieniło, jeśli chodzi o klasyfikację. Dalej na pierwszym miejscu jest Elfyn Evans, 3-minutową przewagą nad Takamoto Katsutą. Natomiast jeśli Takamoto Katsuta zajmie drugie miejsce, to myślę, że będzie bardzo zadowolony. Na trzecim miejscu zmiana, bo wskoczył Thierry Neuville z zespołu Hyundai. Tym samym zepchnął swojego kolegę Otta Tanaka na 4. pozycję. W WRC2 Michał Sołowow wskoczył na 13. pozycję. Natomiast nie wiem, czy Jarosław Kołtun nie zakończył już rajdu, ponieważ wczoraj nie było go w klasyfikacji. A w WRC2 prowadzi Szwed Oliver Solberg, czyli poszedł syn w ślady ojca. A ja z racji tego, że mam chwilę czasu, to powiem Wam parę słów o tym mieście Umea, ponieważ jest to naprawdę całkiem interesujące miasto, największe tutaj na północy Szwecji i 11. największe miasto pod względem populacji w całej Szwecji. Mieszka tutaj około 130 000 mieszkańców, a powierzchnia miasta wynosi 34 km². Miasto Umea jest również nazywane miastem brzóz. To są te drzewka, które się znajdują za mną. Dlaczego? W trakcie odbudowy doszczętnie zniszczonej w wyniku pożaru, do którego doszło w 1888 roku, całej wschodniej części miasta, ulice w tym obszarze obsadzono właśnie takimi drzewkami po to, gdyby w przyszłości znów doszło do jakiegoś pożaru, aby zabezpieczyć przed szybkim rozprzestrzenianiem się ognia. Brzozy bowiem mają to do siebie, nie to, że ja jestem taki mądry, dowiedziałem się o tym też, kiedy tutaj przyjechałem, brzozy mają to do siebie, że pobierają i przechowują w sobie, jeśli można tak powiedzieć, duże ilości wody, przez co trudniej stają w płomieniach. Ciekawe rozwiązanie, aby nigdy nie musieli go sprawdzać. Poza tym jest to miasto kosmopolityczne, mieszka tutaj bardzo dużo studentów, jest to miasto kultury, miasto sztuki, no i nie bez powodu Umea w 2014 roku obok Rygi została europejską stolicą kultury. No i jakby tego było mało, to Umea jest również nazywana bramą północy, a także bramą do terytorium mieszkańców Laponii, czyli Lapończyków, inaczej Samów. Samowie są to rdzenni mieszkańcy północy, nie tylko Szwecji, ale także Finlandii, Norwegii i Rosji. Na tym obszarze znajduje się właśnie Laponia i specjalnie nie użyłem tutaj słowa Skandynawia, ponieważ Skandynawia pod względem geograficznym, podkreślę geograficznym, to Szwecja, Dania i Norwegia. Także jak widać, Umea to jest naprawdę całkiem ciekawe, interesujące miasto.
No i generalnie to miasto tętni życiem, nawet zimą. Tylko wiecie, jak jest niedziela, godzina 8, 9 rano, to normalni ludzie jeszcze zazwyczaj śpią. Ale powiem wam, że jest taki mróz, że się czasem ciężko mówi. Właśnie przed chwilą minęła mnie pani, jechała sobie na rowerze, bez czapki. Minus 15. Są zahartowani. I już z powrotem na Red Barn Arena, tu gdzie będzie ostatni odcinek rajdu, czyli Power Stage, a także ceremonia zakończenia rajdu. Pogoda piękna, słońce świeci, także no lepiej być nie może. And representing the winning manufacturer Toyota, we would like to welcome team principal Jari Matti Lafala. No i tak się właśnie kończy w pięknym stylu dla Toyoty ponownie. Rajd Szwecji 2025 wygrywa Elfyn Evans, na drugim miejscu Takamoto Katsuta, a na trzecim Thierry Neuville. Jak to się mówi, wszystko co dobre szybko się kończy, niestety. No i skończył się również rajd Szwecji i powoli trzeba wracać już do domu. No i po dwóch pierwszych rundach kalendarza WRC 2025 na prowadzeniu jest Toyota Gazoo Racing, ponieważ podczas rajdu Monte Carlo, tak tylko szybko przypomnę, wygrał Sebastian Ogier, a on również należy do teamu Toyoty. Jeżeli chodzi o dwóch naszych polskich zawodników, to Michał Sołowow w WRC 2 ukończył rajd na 12 pozycji, a Jarosław Kołtun, który się dalej ścigał, tylko wczoraj nie podali go w klasyfikacji, nie wiem dlaczego, natomiast ukończył rajd na 13 pozycji, czyli zaraz za Michałem Sołowowem. No a wygrał oczywiście Oliver Solberg. No to co, trzecia runda przed nami i to będzie rajd Kenii. Tam to się będzie pewnie działo. No i byłbym zapomniał, teraz zapraszam na przybitki z całego rajdu, a ja tymczasem idę eksplorować sztokholmską starówkę. A to znaczy, że już za chwilę kolejny film.